Cześć, z tej strony Łukasz Modelewski. Dzisiaj razem z Muscle Power odpowiem na Wasze pytania. Pytania, które padają najczęściej, które dostaję w wiadomościach prywatnych, które piszecie gdzieś często na forach. Takie powtarzające się pytania, które padają po prostu non-stop. Postanowię przedstawić swoje zdanie na te kwestie, które nurtują wiele osób, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Można rozpatrywać to w wielu kwestiach, tak? Jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie dopingu, konkretnie wspomagania w sportach, różnorakich też, czy jako kwestię na przykład hormonalnej terapii zastępczej, tak? Jeżeli mówimy o hormonalnej terapii zastępczej, to tutaj według mnie najlepiej sprawdzą się zdecydowanie długie estry testosteronu, takie jak enantat czy cypionat. Ktoś się pewnie zapyta na pewno o sustanon, czyli po prostu mieszankę estrów. Moim zdaniem ona nie jest odpowiednia do TRT, ponieważ długość uwalniania poszczególnych estrów jest różna. Przez to te stężenie na początku jest dość wysokie, mocno odczuwalne. Po czasie ono dość mocno opada i po prostu, powiedzmy, na początku tygodnia nasze samopoczucie jest świetne, a na końcu tygodnia już jest o wiele gorsze, tak? Bo stężenie dość mocno opada. Na początku wchodzą krótkie estry, propionat, fenylopropionat. Co prawda mamy też jeszcze dekanian, tak, który siedzi długo, ale no, jako że nie ma go tam wiele, tylko każdego estru jest po trochę, tak, nazwijmy to, to stężenie nie jest tak stabilne. Najstabilniejsze byłoby, jeśli podawalibyśmy ten ester kilka razy dziennie, kilka razy w tygodniu, najlepiej co drugi dzień, już nawet codziennie, wtedy faktycznie byłby przydatny, ale kwestia TRT, jednak tutaj enantat lub cypionat sprawdzi się najlepiej, ponieważ podawanie go nawet raz w tygodniu pozwoli na utrzymanie dość stabilnego stężenia. Jeśli chodzi o kwestię dopingu, to tutaj tak naprawdę to jest też kwestia preferencji. Niektórzy przechodzą z długich estrów na krótkie przed zawodami, gdzieś tam sylwetkowymi, bo wiadomo, dłuższy ester nakłada na siebie poszczególne dawki, czyli dawka jakby się kumuluje, przez to też aromatyzacja do estradiolu się kumuluje, to powoduje większą retencję wody. Propionat na przykład, tak, czy też testosteron base, bezestrowy, bo tutaj rzadko o nim się mówi, a tak naprawdę on jest formą, która najmniej aromatyzuje. Niektórzy pewnie się ze mną nie zgodzą, no bo w internecie opisowo środek jest opisany jako silnie aromatyzujący, z tym, że trzeba brać poprawkę na to, że on powstaje bardzo krótko w organizmie, więc aromatyzuje bardzo silnie, ale dawki nie nakładają się na siebie, więc łatwo tą aromatyzację kontrolować. To jest tak naprawdę kwestia preferencji. Jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, to zdecydowanie preferuję enantat lub cypionat. Nawet przed zawodami gdzieś tam zwykle nie przechodzę na propionat, tylko po prostu odstawiam sobie ten długi ester odpowiednio wcześniej, jakieś 3 tygodnie, on się taperuje w dół sam i efekt jest podobny niż jakbyśmy używali na przykład propionatu i byśmy go tam odstawili, czy zmniejszali dawkę i odstawili nagle, tak? Białko i jego podaż jest uzależniona też od tego, głównie od tego, moim zdaniem, czy jesteśmy osobami naturalnymi, czy wspomagamy się środkami farmakologicznymi. Jeżeli używamy farmakologii, to na pewno wyższa podaż białka będzie dla nas dużo lepsza, przyniesie sporo benefitów. Myślę, że 3 gramy wtedy to takie minimum. Nawet bym się pokusił na niektórych środkach
na 4 gramy na kilogram. Oczywiście tu mówię o białku wyłącznie pełnowartościowym, bo ja osobiście nie jestem zwolennikiem liczenia białek z produktów zbożowych i tym podobnych. Nie obawiałbym się na pewno o tutaj funkcjonowanie nerek, o ich zdrowie, że tak powiem, bo jeżeli nerki są zdrowe, to można skonsultować się z nefrologiem i każdy nefrolog, który siedzi już dłużej w temacie, powie Wam, że taka ilość białka nie zaszkodzi dla zdrowych nerek po prostu, tak? Czemu jestem za wyższym spożyciem białka, szczególnie dla osób, które używają farmakologii? No to z prostego powodu. Środki anaboliczne, czyli po prostu mówiąc popularne sterydy w nazwie potocznej, ich tak naprawdę głównym zadaniem dla nas, kulturystów, jest zwiększenie syntezy protein. Więc jeżeli bierzemy coś, co ma zwiększyć syntezę protein i możemy przyswoić ich więcej, czemu jednocześnie, bo niektóre osoby tak robią, zmniejszamy podaż białka? To jest samo w sobie nielogiczne. Jeżeli z kolei chodzi o osoby naturalne, też jestem jednak za wyższą podażą białka i myślę, że te 3 gramy na kilogram, szczególnie w okresie redukcyjnym, gdzieś jest optymalną taką ilością, na pewno nie niebezpieczną. Trzeba oczywiście zwrócić uwagę w takim wypadku na kwestie trawienia i tak dalej, ale tutaj bardziej kłania się dobór produktów niż sama wysoka podaż danego makroskładnika. Białko przede wszystkim przyspiesza metabolizm, mówiąc potocznie, pozwala nam spalić więcej kalorii. Dlaczego? Dlatego, że na po prostu procesy związane z syntezą protein, z ich przetworzeniem przez organizm, organizm potrzebuje bardzo dużo energii. Więcej tak naprawdę energii potrzebuje na przetworzenie 1 grama białka niż posiada ten 1 gram energii w sobie, tak? Czyli więcej kalorii będzie musiało wykorzystać ciało do przetworzenia tego białka, niż my go zjemy. Także kolejnym tutaj plusem, szczególnie w okresie redukcyjnym, jest też tłumienie apetytu przez białko, co też jest bardzo tak naprawdę pożądaną sprawą, tak, bo większość osób ma gdzieś problem z tym nadmiernym apetytem na redukcji. Teraz panuje taki trend, że różni guru samozwańczy często, że ich tak nazwę, polecają niską podaż białka, tłumacząc to różnymi czasem niezrozumiałymi dla mnie aspektami. Ja się z tym nie zgadzam. Czemu? Głównym powodem tego, tak jak powiedziałem, jest to, że szczególnie u osób stosujących farmakologia pomaga zwiększyć tę syntezę protein, więc po prostu dla mnie jest nielogiczną rzeczą i tak naprawdę strzelaniem sobie w stopę zmniejszanie tej podaży białka i podawanie środków farmakologicznych, bo co z tego, że ktoś będzie brał 100 mg trembolonu dziennie i będzie mógł przerobić tak naprawdę kupę tego jedzenia, skoro on zmniejszy podaż tego białka i tak naprawdę nie będzie miał korzyści z tego środka, a jedynie skutki uboczne, tak? A potencjał będzie niewykorzystany. Kolejna kwestia to estrogen. Estrogen, który jest, że tak powiem, moją zmorą. A czemu? Dlatego, że jest od niego full pytań i ludzie strasznie boją się, nie wiem, niskiego poziomu estradiolu. Też różnie albo źle definiują niski poziom estradiolu, bo jeżeli mamy przedział widełek z laboratorium, powiedzmy, wiadomo, są różne laboratoria, mają różne wartości norm, ale przyjmijmy, że norma estradiolu w jakimś laboratorium to jest między 11 a 40.
Ktoś powiedzmy robi badanie estradiolu, wychodzi mu 14 i on mówi dla mnie, że ma niski poziom estradiolu. Ja się z tym nie zgadzam, bo nie ma niskiego poziomu estradiolu, ma poziom estradiolu nadal w normie. Spotkałem się z różnymi teoriami, że estradiol jest bardziej anaboliczny niż testosteron i inne środki ogólnie, co dla mnie jest troszeczkę nielogiczne. Gdzieś tam można to w jakiś sposób może się zgodzić poniekąd z tą teorią, ale nie zapominajmy o tym, że jest takie coś jak plusy i minusy. I tak jak wysoki poziom estradiolu faktycznie ma jakieś tam benefity, tutaj chodzi dla tych osób, które mówią, żeby nie zbijać tego estradiolu, trzymać go możliwie jak najwyżej, o jego wpływ na IGF. Z tym, że przyjmujemy sobie taki punkt widzenia. Jeżeli bierzemy powiedzmy hormon wzrostu, mamy IGF, gdzie norma jest do 300, mamy go 500. Mając estradiol, którego norma jest do 40, mamy 150. Ale przez ten wysoki wystrzelony estradiol mamy nadmierną retencję, nadciśnienie, które czasem niszczy nam nerki. Retencji, tak jak mówię, która przeszkadza nam w treningach, bo od tej retencji często występują tak zwane back pumpsy, więc nie możemy trenować na 100%. To też nam nie da jakichś tam pełnych rezultatów naszych starań. Co się stanie, jeżeli my zbijemy ten estradiol do normy? Owszem, może nam ten IGF spadnie, ale on nam nie spadnie jakoś bardzo dużo i znacząco. Jeżeli mieliśmy na przykład IGF 500, a estradiol 150, po zbiciu estradiolu do normy powiedzmy 30, mamy IGF 450 czy 460, no to jednak dalej ten IGF jest bardzo wysoki, dalej przynosi bardzo wiele benefitów, ale już nie mamy tych skutków ubocznych z powodu wysokiego estradiolu, więc każdą kwestię zawsze trzeba rozważać, patrząc na jej plusy i minusy i wybierać tą drogę, która ma po prostu więcej plusów, a nie minusów. To jest zwykła taka chłopska, że tak powiem, logika, tak? Czasem wystarczy jej użyć, nie słuchać się żadnych guru, tylko po prostu ruszyć sobie delikatnie głową i użyć zwykłej logiki. Poruszając kwestię poziomu estradiolu, warto też wspomnieć o tym, jaki wpływ ma negatywny, zbyt niski poziom estradiolu, tak? Bo o nim też musimy powiedzieć. Przede wszystkim długofalowy to demineralizacja kości, tak? Czyli możemy się nabawić gdzieś tam w konsekwencji na przykład osteoporozy i tak dalej, jakichś problemów ze stawami, ale to, tak jak mówię, to jest kwestia długoterminowa, nic się nie dzieje od razu. Jak ktoś mówi, że na przykład chyba zbił zbyt mocno estrogen, bo go bolą stawy. Od razu stawy nie zaczną boleć. Od niskiego poziomu estradiolu to się nie dzieje w dzień lub dwa, tak? To jest proces długofalowy. Ale niski poziom estradiolu faktycznie wpływa źle na poziom IGF, czyli źle na przyrosty mięśni, na ogólne samopoczucie, na libido. Ogólnie takie hormony jak estradiol, prolaktyna trzymałbym po prostu w normie. Jeżeli też komuś faktycznie gdzieś tam ma delikatnie ponad normą ten estradiol, ale nie ma żadnych negatywnych skutków typu nadmierna retencja, nadciśnienie, ogólnie takie problemy właśnie pochodzące typowo od wysokiego estradiolu, to na siłę bym go nie zbijał, bo to są też indywidualne przypadki. Nie każdy nas estradiolu ponad normę, tą normę laboratoryjną, bo pamiętajmy, że to jest norma przewidziana dla zwykłych ludzi. Nie każdy będzie czuł się od razu źle i będzie miał jakieś negatywne tego skutki. Ale oczywiście tutaj rozmawiamy o ogólnej kwestii, tak, czyli o większości osób. Także podaję tutaj takie ogólne zalecenia. Ale tak jak mówię, większość czasu trzymajmy ten estradiol w normie.
Zbicie go jakichś do skrajnie niskich poziomów jest potrzebne tak naprawdę tylko do zrobienia formy startowej, gdzie potrzebujemy jakieś dopalić ten oporny tłuszcz, gdzie faktycznie estradiol ma znaczenie, czyli gdzieś tam w dwugłowy chód, w dolnej części pleców, po śladkach, bo tam ten tłuszcz jest faktycznie trzymany przez te hormony płciowe i trzeba, że tak powiem, coś poświęcić, żeby się tego pozbyć, tak? Ale to są, tak jak mówię, skrajne przypadki. No i myślę, że to tyle na ten temat. Także dzięki za wysłuchanie. Zapraszam Was do komentowania, do zadawania może następnych pytań, to co Was sortuje. Będą kolejne odcinki, także jest okazja, jeżeli chcecie poznać moje zdanie konkretnie na jakiś konkretny temat. Zapraszam też do zakupów na Muscle Power. Pamiętajcie, z kodem NASER10 macie 10% zniżki na cały asortyment sklepu. No i co? Do następnego razu. Dzięki bardzo za obejrzenie i pozdrawiam.